From what my parents explained to me as a young boy, my father came from the area of Łódź. My mother was born in Warsaw 1924. Ja się urodziłam jeszcze w Jangrocie, ale te młodsze to się już urodziły w Tarnopolskim, w Brodach. Mother came from middle of Poland, near Łódź. Powiat Zborów, a województwo tarnopolskie. A my w tej wsi mieszkaliśmy, Jarosławice. My mama was born in Piłka Szlachecka, somewhere in the province of Lwów. My mother was born in Konstantinów, which is now part of the Ukraine-occupied territory that was part of Poland prior to the Second World War. My mother came from a part of Poland that is now Belarus, so no longer in Poland. Rodziłam się w 1930 roku w Sołdeniach. To był dość duży majątek ziemski. Folwark był raczej, nie majątek. My father was born in 1916 in Lwów, in a district called Kleparów. My father was born just north of Lwów in a very small village called Wyniki in 1919. The family had not ever been anything more than farmers. Her memories were very much of an idyllic childhood, being raised on the farm with her brother and sister. Reasonable life in Poland. They were very happy. Wybudowali dom, no i mieli zwierzęta, krowy, konia, nie wiem czy jednego czy dwa, kury oczywiście. So she basically lived a rural life. She looked after the cows and the geese and the ducks and all this sort of stuff a good farmer's daughter would do, I suppose. Well, had to do because that's the only way to exist, wasn't it? Dobrze, ale raczej tak skromnie, bo dużo dzieci było. A family of 5. He was the youngest boy. 9 dzieci nas było. Ja jestem najmłodszy. I think they had a teacher started coming in from one of the bigger towns to give them a little bit of more of an education. He went into officer training school, graduated as a second lieutenant, 1938. My father and all of his brothers went to university. They were the first generation from his family to go to university. Tata was more educated. Tata was went to the gymnasium in Grodno. And that was the beginnings of them becoming, if you like, members of the intelligentsia, because, I mean, of the educated class. They were very happy times for him and for my mother. He was due to be doctor, lawyer, I don't know. So when the war broke out, obviously that all stopped. He was at home and he remembered again the outbreak of war because Lwów was bombed. And he remembered hearing shell and gunfire and seeing the heavens alight, a devastation to what was a normal family life. Ostatni czwartek było Boże Ciało i byliśmy w kościele, gdzie spotkałam swoją ciocię, której córka była w moim wieku, Krysia się nazywała, Godlewska. I zabrali mnie do siebie na tydzień czasu pobawić się, bo to szkoły już zamknięte były wtedy, już do szkoły nie szliśmy. At the start of the Second World War, Danusia was I think a very patriotic young girl living in Warsaw with her parents. Kiedy wybuchła II wojna światowa w 1939 roku, ksiądz kanonik Marian Majewski przebywał w Lipowcu na Śląsku Cieszyńskim. 3 czerwca nocą zajechała ciężarówka pod dom o godzinie 2. Przyszli Rosjanie z kolbami. Pakujcie się wszyscy, za 2 godziny macie być wszyscy, cała rodzina ma być na ciężarówkę. Powiedział żołnierz, bierz tylko co możesz wziąć z sobą. Knock on the door and told they had half an hour to gather what they could. Dziewuszka, zabieraj się or something and we're taking you and don't worry about your parents, they'll come later on. And what can you gather in half an hour in the middle of the night?
Żywność, najważniejsza żywność, pierzyny, żeby dzieci okryć, bo była bardzo silna zima, to był 40 rok. Także nas zawieźli na stację. I would say revenge on the Polish people, kind of ethnic cleansing, to be honest. Terrible things that happened because of the war. My mother's sister was very sadly didn't survive the insurgents of the Ukrainians and was basically murdered, and my mother witnessed this as a child of 12. To było straszne, przecież przyjechali i zabieraj się i koniec. Jak zaczęli wywozić moją ciocię, ja musiałam upuścić i przyszedł taki bardzo daleki kuzyn i mówi, wiedziałam, jak wieźli twoją rodzinę i ojciec prosił, żebym ja się tobą zaopiekował. Nas władowali tam w pociągi, takie bydlęce pociągi. Sanitary conditions were zero, just a hole in the bottom of the wagon. As people died, which they inevitably did, they were thrown out of the wagons like rubbish that you would throw in a tip. And it wasn't a wagon that took 12, 20, it would hold 60, 100 people. Po prostu najgorsze warunki, jakie mogły być. I nas tak wieźli właśnie na Syberię. Po prostu inteligencję polską wywożono. 2 razy dziennie dostawali wodę, gdzie autobus zatrzymali. Poza tym, jeśli ktoś zabrał ze sobą jedzenie, no to mógł przeżyć jako tako. Więc mama jakoś była bardzo gospodarna zawsze. Przede wszystkim bardzo dużo pieniędzy ze sobą zabrała. Mężczyźni wylatywali, żeby kupić coś do jedzenia. To było nieraz pół godziny, a nieraz tylko 5 minut, także dużo ludzi zostawało tam na stacjach. Dużo ludzi po prostu zamarzło. I mój ojciec został na stacji, także jego nie było przez tydzień czasu z nami. Więc wybierali jednego, no takiego z Polaków już jednego, i zdołał się Stefanowicz, bo on był takim profesorem jakimś, czy coś, nie wiem, był starszym nastawionym. I on wtedy od czasu do czasu przechodził te wagony, jak zatrzymywali się i mówi, jeśli ktoś ma pieniądze, niech nie jedzie do kołchozu, bo wszyscy poginiecie. Na rynek mama poszła. Spotyka jedną Polkę i ona mówi, mam obora. Jeśli chcecie, to możecie tam się lokować, bo w domu nie ma miejsca. I tą oborę, więc mama nie tylko swoją rodzinę, ale zabrała też rodzinę cioci, tej Godlewskiej, u której ja byłam ostatnie dni w Polsce, w Wilnie wtedy. Uzbecy byli dosyć dobrzy, nie? Uzbecy, no, oni raczej, bo to oni też byli krzywdzeni, bardzo byli krzywdzeni przez ten system cały rosyjski. Sami Rosjanie byli bardzo dobrym narodem. Mum said it was beautiful in Siberia. She said, come the spring and the summer, she said, it was just glorious there. She said, and even when you think about it, the winters were beautiful, but the living was horrendous. Tam były takie pobudowane z drzewa, mieszkania, takie chałupy. I know that my father worked in the forests. Life was hard. I think she was chopping trees down. Ojciec pracował w lesie jako drwal. Strasznie było robactwa dużo, bo to w lesie było, a lasy, no to tam były straszne te tajgi takie, te syberyjskie. Everybody had fleas. Urodził się tam mój brat, który miał na imię Stanisław. Niestety po roku umarł, przeziębił się i zmarł. Temperatures of -50 degrees, you know. Karol, on na nas pracował w Rosji, żeby nie on, to byśmy poumierali. On pracował w kopalni rudy żelaznej i razem z nim pracowały 3 moje siostry, kobiety, dziewczyny, młode. Najstarsza jak on miał 19, no to ta po nim miała 17, następna miała najwyżej blisko może 16, a najmłodsza chyba 14 i one wszystkie 3 razem z nim tam pracowały. Genovefa, Wiktoria i Maria. The reward for the actual work was almost a little bit of food. Just about kept them alive if they were lucky. And my father was quite a good linguist. He spoke
Ukrainian and Russian fluently and could read and write. It was one of the things that possibly saved him from the Katyn murders. Went back to Vilna under an assumed name with false documents, etc., to look after his mother and 3 sisters. In 1940, he was betrayed by neighbours and arrested by the Soviets. They never actually found out who he really was, which probably saved him from being murdered in the Katyn forest. The days that they used to take people away for the executions in the Katyn forest, my father was translating for the Russian army. The uncovered there murdered 15,000 Polish intellectuals and officers. He was taken in the middle of the night, part of the roundup of all the potential opposition figures to Soviet occupation, and so he was put into prison. He'd been in some sort of uprising. Now I'd have to look into that, whether there was anything around Grodno where students might have fought against any Russian invasions, but he was taken to prison first. 10 years hard labour. You got 10 years hard labour for having committed no crimes. If you got 20 years hard labour, you had committed a crime. It was called Camp 47. We suspect, I don't know how we prove this, that he was building an airfield, and it may well have been that he was building the airfield that is Magadan's airport. It wasn't like a deportation like Mum was. This was a proper prison. People were dying at a rate of about 60 a day from cholera and typhus. Z Wilna było uciekinierów. W moim domu było pełno ludzi, jak ja wróciłam. Nie wiedziałam, kto jest, gdzie kogo, gdzie to tą babcię swoją znalazłam. No więc byłam chyba 2 do 3 miesięcy byłam z babcią tylko sama. Babcia każdy ranek bardzo płakała. Ja tak samo wychodziłam. Pamiętam, takie góry szły, 3 pagórki. I tak czekałam, kiedy rodzina wróci z tą drogą, bo zawsze tą drogą jeździli. At the age of 19, he was taken in to join the Red Army, not the Polish army, because there was a decree that Poles in occupied territory, which this now was, had to join the Red Army. And this was of great consternation to my father, who was a huge patriot, and his determination was to get away from the Red Army and join the Polish forces. No już nie było mało, bo miałam 11 lat. I raz tak właśnie patrzę, kto siedzi rowerem, przyjechał mój stryj, ojca, rodzony brat, gdzie właśnie szukali mnie, czy ja byłam. Jego nie wywieźli, bo on miał bardzo małe gospodarstwo miał. No więc my ciebie zabierzemy do siebie, za 2 tygodnie przyjedzie wóz. He was in a school for young officers in the Red Army where they trained for 12 hours a day. Having been to Moscow, and he heard that the Polish army was further south, he led an escape of 63 young Polish men who took great belief in my father, and they were able to, after much difficulty, link up with the Polish army. W tym czasie Niemcy zaszli, już Rosji nie było, już kończyło się rosyjskie prawo. At the start, she was very, very young. She was barely 16 years old. And what she did was to join an organisation called the AK, the Home Army. But she was secretly working for the AK in the war, hiding various people, priests occasionally, etc. This was an underground movement trying to disrupt and eventually get rid of the Germans. Germany had invaded Russia. Przede wszystkim wielkie aresztowanie Żydów powstało. Spędzali tak samo do tej stodoły, gdzie była moja rodzina wywieziona na parę dni, zanim do pociągów dowieźli. Do tej samej stodoły spędzano Żydów. I gety na drogach zabijano, rozstrzeliwano. Nikt nie patrzył, psy szli, tych dzieciaków ciągały. Żydów bardzo, bardzo Polacy. Tyle co mogli, tyle bronili. W mojej rodzinie 2 Żydówki wychowały się. Po wojnie jakaś rodzina znalazła się z Ameryki i zabrano ich do Ameryki. Bardzo szargali Niemcy Żydów.
Po przybyciu do obozu kazano im się rozebrać do naga, ostrzyżono im włosy i przepędzono do łaźni przy akompaniamencie kopania, bicia, wrzasków i innych upokorzeń. Następnie wypędzono ich na podwórze, gdzie dano im łachmany i wytatuowano numery na przedramieniu. Księdzu nadano numer 154088 i było to jego nazwisko na czas pobytu w obozie. Było ich to dużo, tych księży, którzy przeszli przez tą gehennę koncentracyjnych obozów. Były tam komory gazowe, krematoria, a gdy te nie mogły nadążyć z usuwaniem śladów zbrodni hitlerowskich, po prostu palono ludzi na stosach. Ksiądz Majewski przebywał jeszcze w obozach w Buchenwald i w Dachau. My przez Syberię, a ci znowuż przez Niemcy byli brani, znaczy się do Niemiec na pracę. Some kind of an agreement between Anders, General Anders, who himself was imprisoned in Russia. Generał Anders, i właśnie jemu, prawdę powiedzieć, zawdzięczamy, żeśmy wyszli z Rosji. To Andersowi się zawdzięcza, bo on jakoś po prostu wiedział, jak rozmawiać ze Stalinem. Stalin realized that these Polish prisoners, etc., could be useful to the cause of beating Germany. It was General Anders that led the Polish people to join and form a Polish army. Rosja walczyła z Niemcami. Tak go jakoś po prostu oszukał, że Polacy będą walczyć razem z Rosjanami przeciwko Niemcom. On go po prostu oszukał. The second corps, Polish corps, was formed. Kto tylko mógł, to się zapisywał do armii. To znaczy mój ojciec i mój ten starszy brat, który już miał 14 czy 15 lat. Ojca zabrali do wojska, bo to Anders to zorganizował. Karol miał 19, no 21, bo 2 lata zeszło, to już miał 21. No to go wzięli do wojska bez niczego. Tego drugiego Tomka, on był młodszy, to nie wzięli do wojska, tylko do junaków, bo był za młody. Najmłodszy Kazik, on był trochę chory, ale on w ogóle był za młody nawet do junaków. I mama nic o tym nie wiedziała. Znalazł się w tym szpitalu rosyjskim i naraz słyszy, że tam jacyś Polacy też w tym szpitalu mówią między sobą, że wojsko polskie się organizuje i że Polacy wychodzą z Rosji. No to on się przestraszył, bo pomyślał, jak ja zostanę tu w szpitalu, to ja zostanę, koniec i nie wyjdę. On się przestraszył. Mówi, że ściągnął tam koc z jakiegoś człowieka, który się nawet nie ruszał, bo może już i nie żył z tego człowieka. Nałożył na siebie i przez okno i uciekł. No i jakimś cudem, ja nie wiem jak, on się dostał do tego wojska. Wtedy dali go do sierocińca polskiego. W tym czasie tak samo ktoś stuka w okno, mama mówi, nocą stukaj do okna. Zbierajcie się, szukajcie wozu i jedźcie właśnie do Teheranu. The children and women were sent all over the world, basically India, Africa. Łapaliśmy pociągi, żeby przyjechać, bo powiedzieli, że będą transporty w Garczakowie. Także myśmy pieszo szli, tam się organizuje polski obóz, który będzie wyjeżdżał za granicę, na zachód. Wszystkie nazwiska były wywieszane zawsze, codziennie, jakie kto przyjechał skąd. No i jednego dnia dla dzieci dawali czekolady i ja stałam za właśnie swoim bratem, ale go nie poznałam. It was a horrendous journey, she said. People died on the way and you couldn't bury them. They were just thrown out of the wagons, or when the train stopped, they were just dumped. So there's lots of Polish bodies that are all along whatever trails they were. W innych rodzinach to połowa dzieci poumierało albo jeszcze więcej, a u nas ani jedno, tylko jeden tata. Tylko jeden tata. She travelled from Siberia to Persia, what's known as Iran. Bardzo dużo się ludzi rozchorowało, dlatego że myśmy byli wycieńczeni, a oni nam dali zaraz baraniny. Dużo baraniny dali i to dysенteria powstała. Także, że to zaczęły dzieci, szczególnie dzieci i starsi ludzie.
wymierali na dysenterii. The majority of what she described was of bitter pestilence and famine, of eating frozen potatoes that they dug up with their fingers, of eating snakes, of turtles. Jak przyjechaliśmy nad tym Morzem Kaspijskim, jak siedzieliśmy, tam to same trupy tylko siedziały. There was no joy in the description of that journey. No i 2000 tam jest pochowanych, przeważnie dzieci. I to 2 w jednym grobie. Było tak, że jak ten 2-letni chłopczyk Jasiu, chleba nie było, ja to pamiętam tak, on mama chleba. I tak umarł. I chleba nie dostał. To było w Waliwadę, a z Karaczy przyjechali lekarze i od razu mamusi na sanitarkę i do Karaczy, do szpitala, ale mama umarła w drodze. I przedostaliśmy się do Afryki i osiedliliśmy się w angielskich koloniach w Afryce. To była kolonia East Africa, Uganda. My mother, her route was interesting because she went to Tehran, to Iran, to India, and at the age of 20 was in East Africa. I wtedy ktoś podchodzi do mnie, a to już było rok czasu chyba, jak Niemcy byli. Mówi, mam list dla ciebie. Pierwszy list od swoich rodziców, kartkę miałam. Z Indii pisali już ten list. And she describes that time as the happiest time that she had. Jezioro Wiktoria, ogromne jezioro. Jak się na niego patrzyło, to wydawało się jak morze. Dosłownie nie było widać drugiego brzegu. Ogromne jezioro, w którym było pełno krokodyli i hipopotamów. Families were reunited, homes were built, albeit very simplistic. They had food, they had shelter, they had clothing, things that we consider vital for life. Bo tam było chyba kilka tysięcy ludzi, tam było dużo ludzi, tak. There was the decision made to have a big uprising against the Germans at the start of August 1944. My mother and grandmother both took part in the Warsaw Uprising. Danusha was called a courier or a messenger. She was a łączniczka. It was her job, and many other young girls of a similar age, to take messages, supplies, ammunition from one part of the city to another. Some parts of the city were strongholds of the underground and others were completely occupied by the Germans. The way they communicated was by the underground sewers. Like all big civilised cities, Warsaw had a very, very advanced underground system, lots of sewers. Sometimes the Germans would realise what was happening, they'd lift up a manhole cover and throw grenades down. Sometimes they put poison gas down there. It was an extremely horrible, dangerous thing to be doing. When he came out of concentration camp, he weighed very little, 7 stone in English money. Went down to Magadan and eventually got on a ship called the Dalstroy at Sea of Otosk, the sea there between Japan and that part of Kamchatka freezes over completely. And so they had to dynamite their way out. And he went back to Vladivostok and then along Trans-Siberian, and the railway goes along the northern side of the Tian Shan Mountains. And he was several other Poles in that train were just looking out of the window, and they saw some Polish soldiers on a platform. So they jumped off the train. Raz z armią Mandersa przez Morze Kaspijskie, Iran, Irak przybyli do Palestyny. But at that time my mother was already in the Polish army. As a 17, 18-year-old girl, she was already driving trucks and delivering ammunitions and supplies to the various parts of the war effort, ending up in Italy at Monte Cassino. One of the greatest battles in the Second World War. Famous battle for the Poles, Monte Cassino, which was eventually taken by the Polish soldiers. Took part in the Third Battle of Monte Cassino, and where he was
decorated with the Krzyż Waleczny. He was the commander of the first patrol that went up the mountain into the monastery at Monte Cassino, May 1944. Militarily, they were part of the British Army. He was part of the unit that captured the most strategically important point, but it was a peak that commanded the approach to the actual monastery. You're dealing with Italy, you're just dealing with mountain after mountain after mountain, so it was an arduous campaign. I remember Dad saying for 3 days and 3 nights, the artillery, the attack just didn't stop. But in those circumstances, they found a great strength, and a strength that I believe was for the love of their country and the love of God and their honour. He spoke of the happy times as well, because he was very musical. He played the accordion, and he traded a radio that he found in Monte Cassino, a broken, battered radio that he managed to cobble together in some way, and traded that for his harmonium, which I still have today. He carried it through him and he would play it. The members of the underground were given nicknames or pseudonyms, and they weren't told the true names of the other members, so they referred to each other by pseudonyms. Her nickname was Śmiela. Śmiela means brave or bold. Well, she was captured near the end of September 1944. She was offered, if she wanted, she could take an easy option and could be moved to work in some of the German munitions factories further west, or alternatively go to a prisoner of war camp. She went to 2. One was Oberlangen and one was Sandbostel. They were then marched across Germany to the borders of Holland to a prisoner of war camp, Stalag 6C. Conditions were pretty awful. In fact, it was condemned by the International Red Cross. Krótko przed zakończeniem wojny ksiądz kanonik został skazany na śmierć i trafił do obozu karnego, do sztrafkampanii. Tam łamano resztki odporności fizycznej przez okrutne torturowanie. Ksiądz Majewski wytrzymał tam tydzień. Po tym czasie do obozu zaczęły docierać głosy, informacje o niepowodzeniach Hitlera. W obozie zapanował chaos. Ksiądz skorzystał z tej okazji i uciekł ze sztrafkampanii. Przez kilka dni ukrywał się w bloku dla księży. They were making their way to Bologna, and because they were going to go further south, and the news had broken that war had ended, that Hitler had admitted defeat. And he recalls, and he talks about the Bella Italiana, the beautiful Italian women who all came out to cheer them and cried, "Auguri Polacchi, auguri Polacchi," well done the Poles, and were giving them chocolates and throwing flowers at them and cheering them on. Jak sam to określił, opatrzność boska pozwoliła mu doczekać wyzwolenia i wolności. She was liberated. He said he just knelt down and said the Hail Mary and thanked God that war had ended and that he would try and make his way home to be with his family. All these people were sitting there asking, what next? Most of the troops then came back to Britain. Wtedy mogliśmy jechać gdzie kto chciał po całym świecie. Gdzie kto chciał. Trochę ludzi jechało do Ameryki, ale większość chyba do Anglii, dlatego że tu byli żołnierze Polacy. They were in the occupation forces in Italy, and I believe they were shipped back to England in 1948.
Bombaju i z Bombaju okrętem przyjechałam tutaj do Southampton, bo ja byłam zaliczona jako do sierot, bo ja do ojca jechałam jako sierota. W Palestynie byli do 1947 roku, ponieważ nie wiedzieli jeszcze, myśleli, że może wrócą do Polski, ale sytuacja była oczywiście taka, że Polska była, można powiedzieć, pod okupacją sowiecką. Resettlement Corps was formed, so the Polish ex-army people were put into that before they were demobbed. They chose to come to England. It was England, America or Canada. That if they came to England, that they were nearer Poland and they might be able to get home. I w 1947 roku wypłynęli statkiem z Palestyny i przypłynęli do Liverpool. Ojciec wolałby jechać do Polski, no ale taka sytuacja była. Wszyscy mieli nadzieję, że wrócą do Polski. Wszyscy mieli nadzieję, że do Polski wolnej wrócą. It really wasn't an option for most of these. Poland was no longer Poland that they left before the war. No Polska nie była wolna. Polska była pod Rosją. Totally under Russian dominance or control. But they lived in hope that one day they might be able to go back to Poland. Nawet powstanie, co było warszawskie. Bardzo dużo z nich zabito, zamordowano i nawet pochówków nie mieli i tak dalej, bo teraz to widzicie wszystko. It wasn't what they fought for 6 years in the war. They fought for the freedom of Poland, and that didn't happen. At that time, the Russians had taken over Poland, and if anything, it was just as bad as the Germans had been. I mean, it was perilously unsafe for people. Jak ludzie pojechali, czy nawet żołnierze wracali niektórzy, bo mieli rodziny w Polsce, to ginęli bez śladu. Some went back and were never heard of again. A lot of people who went back are just imprisoned, and some were executed. A tam kto pojechał na tego, to niektórych mordowali. My tutaj przecież słychać było, jak tam mordowali w Polsce ludzi, jak tam, chociaż nie było, znaczy się w telewizji nie pokazywali tego, ale dzienniki polskie opisywały tutaj, że tam było strasznie w Polsce. They began to, how can I say, settle in more upon realizing that they will never be able to go back to Poland as it was before the war. To przyjechało dużo do Cambridge, dużo pojechało do w Bedford było bardzo dużo pracy w cegielni, więc tam bardzo dużo było Polaków i tam było bardzo dużo Włochów. At first they weren't greeted too kindly, but they managed, and they managed to get jobs in around Bedford. It was the brickworks, which was one of the main employers, but there was also farming work, etc. Praca tutaj w Anglii dla Polaków to była tak las, cegielnia i farma. I wali węgiel. Life was very difficult. You have to understand that these people were foreign. Well, they had many skills, but they were not recognised skills. When they were demobbed, with no knowledge of English, they all went into factories. Mój ojciec pracował oczywiście w cegielni i pracował również w zakładach włókienniczych w Bedford. And as soon as he came, he started working on his Polish mission, as I'll call it. He used to drive the Polish priest on his motorbike from Poddington Camp to Bedford to church so that Mass could be celebrated. There were 800 Poles in Bedford at that time. Eventually moved to Bedford mainly because of the vibrant Polish community, the church, the school and everything that went with that. Polish people that came here to Bedford organised themselves. They started, for example, there's
Polish club that we're in now today here. I te zabawy wtedy były bardzo ładnie urządzane. To nie tak jak teraz pijackie, nie, naprawdę były piękne zabawy. No później ten dom polski kupiliśmy. Tworzyli sobie nie tylko w Bedford, wszędzie w Anglii polskie miejsca, polskie domy, polskie kluby, żeby chociaż przez chwilę poczuć się jak w Polsce. Tak, parafianie po 100 funtów przeważnie wszyscy zaczęli składać. No w tym czasie 100 funtów mężowie zarabiali po 12, po 18 funtów tygodniowo. It was their little bit of Poland in England for them. I went to Polish school in Bedford, and it was just up the road from the club in Conduct Road, opposite the convent. Mało też kto wie, że na otwarciu polskiego domu 60 lat temu zeszła się caluteńka społeczność Bedford. To nie byli tylko Polacy, to również byli Anglicy. Był przede wszystkim generał Anders, który przecinał wstęgę tutaj na schodach przed wejściem. In general, if the Polish ex-combatants stayed in England, it was an indication that what they really wanted to do was to go back to Poland one day. The first time I went to Poland myself was 1959, and of course the contrast between there and England was marked. Life was not easy in Poland. I remember having to queue for things. There was nothing in the shops. They went specifically to show us, three of us, my sister, my brother and myself, Poland. They wanted desperately for us to understand the Polish culture, history, and be aware of Poland as a country, because it was their destiny to return one day. Sadly, that did not happen. And we went over at Easter 1960. I went with him. I was 9. The first place I get off the train and walk round was Poznań. Poznań looked like a city that the tanks had driven out of the previous afternoon. So many destroyed buildings, so many bullet holes everywhere. I remember crossing the border from East Germany to Poland, and the whole train just burst into tears, everybody on the train, because it was basically people going back for the first time after the war. Źle było tam w Polsce, bardzo źle było. Poland just had suffered doubly. I mean, it had had armies walk across it from the west to the east, and then from the east to the west, with special attention to destruction of just about everything by the retreating Nazi forces. 9 7-ton lorries that went to Poland during the time of Solidarity with urgent medical needs and soap, things for children, toys, clothing. And Bedford was the very first centre in the whole of the UK to start this, and this was my father's initiative. And at the age of 70, he was driving a 7-ton lorry, which he'd never done before. And he spoke how when he got to the border in Poland, the German guards made them take every single package off the lorry, unpack what was in them, even though it was very clear what was inside. It was all written, and then told to repack them. And they did this on every single journey. Which, have we learnt any lessons from war? Perhaps not.